Cześć, witam Was dzisiaj na prawach ekspresu MK Cafe Barista Milk 8300. W filmie tym pokażę, jak wyczyścić blok zaparzający, wymienić uszczelki oraz ewentualnie wymienić przykładnię zębatą, która jest umieszczona we wnętrzu tego bloku zaparzającego. Oczywiście zaraz zobaczycie, jak bardzo brudzi się ta przekładnia zębata. Dochodzi wtedy również do jej zablokowania, ewentualnie wyłamania kół zębatych tej przekładni. Przy wyjęciu bloku zaparzającego warto zwrócić uwagę, aby te dwa punkty, które zaraz pokażę, były ustawione na wprost siebie. To są właśnie te punkty, które są dokładnie umieszczone w tych miejscach. Do smarowania uszczelek oraz bloku zaparzającego użyję smaru OKS 1110. Jest to smar spożywczy do smarowania ekspresów. Jak już wspominałem w innych filmach, możecie użyć dowolnego smaru przeznaczonego do tego celu. Nadmienić warto, że większość części tego bloku zaparzającego dostępna jest w sieci handlowej. Gdy blok zaparzający jest wyjęty, warto sprawdzić jego funkcjonowanie poprzez obrót przekładni wewnętrznej za pomocą takiego klucza, który właśnie demonstruję. On jest załączony do zespołu kół zębatych przeznaczonych do wymiany tej przekładni. Również przy pomocy tego klucza możemy prawidłowo i precyzyjnie ustawić położenie kół zębatych tej przekładni właśnie do tych punktów kontrolnych. Wykręcę teraz poszczególne wkręty, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ może się przydać w naprawach ekspresu. Zapamiętajcie również link do tego filmu. A oto wewnętrzne części bloku zaparzającego. Sprężyna dźwigni zaczepu, wkrętakiem krzyżakowym wykręcam kolejne wkręty. Właśnie tak wygląda wnętrze przekładni po kilkuletniej pracy ekspresu. Są tam zanieczyszczenia z kawy, osady z kawy, jak również stary smar, który jest gęsty, zmieszany ze starą kawą, spowalnia pracę przekładni oraz zwiększa opór obrotu kół zębatych. Gdy wnętrze takiego bloku zaparzającego nie jest regularnie czyszczone oraz smarowane smarem, to może dojść do zablokowania, uszkodzenia wewnętrznych kół zębatych zaparzacza. Wyciągam teraz poszczególne koła zębate z przekładni wewnętrznej i weryfikuję ich stan techniczny. Jak widać, jest ok, nic nie jest połamane, więc użyję tej przekładni jeszcze raz do montażu po uprzednim wyczyszczeniu. A teraz wyciągnę tłok wewnętrzny tego bloku zaparzającego. Następnie wymienię uszczelki. Przy pomocy plastikowego podważacza, patyczka, wypycham tłok na zewnątrz. Zdejmuję teraz uszczelki tłoka przy pomocy metalowych haczyków. Na marginesie dodam, że pod tytułem i opisem filmu umieściłem przydatne linki techniczne, które mogą się przydać. Zawsze można sięgnąć, poczytać.
Rozbieram teraz kolejne części tłoka. Zwróćcie uwagę na charakterystyczne wycięcia na tłoku oraz sitku. Zresztą tych części złożyć inaczej się nie da. Teraz wyraźnie widać zanieczyszczenia otworów sitka. Uważajcie, aby przy demontażu nie zgubić tego zabezpieczenia. Tak wygląda kompletny blok zaparzający po jego rozebraniu oraz jego wszystkie części składowe. Te wszystkie widoczne elementy wędrują teraz do pojemnika, w którym będą dokładnie umyte. Teraz zobaczcie, czym to można umyć. Na pewno nie uda to się umyć płynem do naczyń ani podobną substancją. Jedynie benzyna ekstrakcyjna, czysta benzyna, bez zanieczyszczeń oraz czysty spirytus pozwoli usunąć takie zanieczyszczenia. Oczywiście polecam czystą benzynę ekstrakcyjną. Ona jest bardzo skuteczna i nie powoduje uszkodzenia poszczególnych części. Usunie ona wszystkie zanieczyszczenia, wszelkie tłuste zanieczyszczenia w postaci gęstego smaru, który został wcześniej nałożony. A to już części po ich umyciu. Zobaczcie, jak to elegancko wygląda. Prawie jak nowe. A oto kolejny etap, czyli montaż tych wszystkich poszczególnych części, smarując je oczywiście smarem OKS 1110. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Tu jest taki wewnętrzny mały zaworek. W tym właśnie tłoczku ze sprężynką sprawdźcie jego drożność. Przy pomocy małego patyczka wykałaczki da się to zrobić. Zwróćcie uwagę, aby dobrze założyć ten pierścień sprężysty, żeby on nie wyskoczył, żeby był dobrze osadzony. Te znaki, które widać, pozwolą prawidłowo przykręcić sitko tłoka.
W tym miejscu warto sprawdzić, czy drożny jest otwór, który widać. Kolejny etap to wkładanie tłoka do cylindra. Otwór w tłoku musi pokrywać się z otworem w cylindrze. Na szczęście konstrukcja obu części nie pozwala na ich odwrotne włożenie. Oczywiście tłok wkładamy tak jak pokazuję i do oporu do samego końca, aż osiądzie na samym dole cylindra. Tłok jest już włożony do środka, tak powinno być, a z drugiej strony sprawdzamy, czy równo osiadły części, ma być tutaj płasko w tym miejscu. Tą całą przekładnię smaruję tym samym smarem spożywczym. Następnie osadzam kółka zębate tym otworkiem, którym pokazuję, do spodu, o właśnie w ten sposób i tak każde z nich. Jednocześnie sprawdzam, czy dobrze pasują zęby, czy coś się nie haczy. Patrzę, obserwuję, czy tłok jest usadowiony w dolnej części i opiera się o dno korpusu. O właśnie tutaj to wszystko dobrze widać. Tego smaru nie dawać za dużo, bo to będzie kapać, ciapać, będzie się paprać. Niedużo, ma być posmarowane, ale tak można powiedzieć z technicznym wyczuciem. A teraz uwaga, moment kluczowy. Chodzi o ułożenie tego kółka zębatego i ułożenie tych znaków. O ile ułożenie tych mniejszych 3 kółek zębatych nie ma większego znaczenia, bo one pasują i tak już jest, natomiast ułożenie kółka tego większego zębatego ma szczególne znaczenie. I zobaczcie, jak to właśnie wygląda. Zwróćcie uwagę na te znaki, jak one są miejscowione, jak są ułożone i tak powinno właśnie być. Jednocześnie przy wkładaniu tego kółka pamiętajcie, że tłok musi być osadzony na dnie, czyli te prowadnice po obu stronach kółek muszą być oparte o korpus dolny w bloku zaparzającym. Spójrzcie uważnie jeszcze raz z bliska na ułożenie tego kółka zębatego dolnego i jego znaków, które są w nim umieszczone wewnątrz. Właśnie w takiej pozycji to kółko powinno być włożone do korpusu, a znaki powinny być tak właśnie ustawione. Tylko takie ułożenie całego mechanizmu kółek zębatych pozwoli na bezawaryjną pracę całego zespołu. Następnie możemy zamknąć korpus poprzez przykręcenie drugiej części obudowy. Jeszcze szybkie smarowanie i przykręcam obudowę. Przy zakładaniu tej części zwróćcie uwagę na wypusty, które muszą do siebie pasować, inaczej ta obudowa nie zapasuje na swoje miejsca. Na koniec, jak już wszystko jest złożone, przy pomocy plastikowej łyżki lub
specjalnego klucza, tego żółtego, który jest obok, sprawdźmy, czy działa cały mechanizm prawidłowo, czy wszystkie rolki się dobrze obracają, czy tłok wysuwa się, wsuwa z powrotem, czy nie ma zacięć, czy to wszystko chodzi bez większego oporu. Tylko takie sprawdzenie upewni nas, czy wszystko jest ok z tą całą operacją, którą robiliśmy wcześniej na tym bloku zaparzającym. Jak widzę, wszystko chodzi prawidłowo, luźno i jest ok. I na koniec jeszcze jedno ostatnie ważne sprawdzenie. Pokrętłem wysuńmy tłok maksymalnie na zewnątrz, ile się da. O, właśnie w ten sposób, to pokazuje rysunek. Maksymalnie tłok musi wystawać od 3 do 5 mm. Nie może więcej wystawać, ponieważ może uszkodzić się blok zaparzający oraz części ekspresu. Jest to bardzo ważne, bardzo istotna czynność sprawdzająca tego bloku zaparzającego. Cofamy teraz ten tłok do dołu, do samego dołu, to znaczy w dół, do takiego momentu, żeby ustawić te punkty kontrolne na dole, właśnie w taki sposób, jak pokazuje ilustracja i strzałki. Te punkty się muszą pokrywać, żeby blok włożyć do ekspresu. Jeżeli tego nie ustawicie, nie włożycie bloku zaparzającego do wnętrza ekspresu i będzie z tym problem. Właśnie tak to trzeba ustawić. Następnie po takim ustawieniu blok zaparzający gotowy jest do włożenia do ekspresu. Gdy są punkty ustawione, o których mówiłem wcześniej, patrzymy teraz na gniazdo czy końcówkę napędu we wnętrzu ekspresu. Ona musi być ustawiona właśnie w taki sposób, jaki widać na zdjęciach. Jest to również ważne, ponieważ inaczej przy innym ustawieniu blok zaparzający nam nie wejdzie. Właśnie tak powinno wyglądać to ustawienie. Na tym kończę. Subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.